Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Boryczko, a to jest Studio Gesell. Dziś po raz kolejny mam przyjemność gościć mojego kolegę, adwokata Jakuba Brzeskiego. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Kuba, oprócz tego, że jest adwokatem, jest również doradcą restrukturyzacyjnym, co oznacza, że w praktyce i na co dzień zajmuje się kwestiami związanymi z restrukturyzacją i upadłością. Kuba, dziś kontynuujemy wątek czy wątki, które omawialiśmy poprzednio, podczas naszego poprzedniego spotkania. Krótko przypomnę, mówiliśmy o generalnych zasadach związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym, wymieniliśmy tryby, mówiliśmy trochę o upadłości, wymieniliśmy kilka zasad, a dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o najmie i o tym, w jaki sposób postępowanie restrukturyzacyjne wpływa na trwałość stosunku najmu, na bieżące relacje pomiędzy wynajmującym a najemcą. I może zacznijmy od tego, słuchaj, jakie są przykłady takie dość głośne w ostatnich latach podmiotów, które znalazły się w restrukturyzacji albo w upadłości i których sytuacja prawna wpłynęła na relacje z wynajmującym. Przypadek z ostatnich miesięcy to jest na pewno postępowanie sanacyjne spółki Neonet, które zostało otwarte w grudniu ubiegłego roku. Jest to spółka, która w momencie otwierania postępowania sanacyjnego dysponowała liczbą ponad 300, ponad 300 sklepów. Czyli 300 najmów. 300 najmów w różnych lokalizacjach. Natomiast od drugiej strony patrząc z perspektywy może wynajmującego i potencjalnych niepokojów ze strony najemców co do dalszego losu prowadzonej działalności prowadzonej w danej lokalizacji, to jest w ostatnich tygodniach otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Centrum Handlowego Blue City w Warszawie, znanego centrum handlowego prowadzącego działalność od ponad 20 lat, duże grono znanych najemców. Czyli to nie jest tylko tak, że najemca może się potknąć i może mieć problemy, ale również wynajmujący. Przykład Blue City jest właśnie dokładnie dobrą egzemplifikacją tego trendu. Także generalnie nieszczęścia chodzą po ludziach. Dokładnie. Kwestia oczywiście problemów z płynnością, problemów niewypłacalności może dotknąć zarówno strony najemcy, jak i wynajmującego. W historii oczywiście obrotu znane są też przypadki czy to restrukturyzacji, czy upadłości centrów handlowych, sprzedaży centrów handlowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przechodzenie umów najmu na nabywcę. Takie przypadki oczywiście też miały miejsce, więc niezależnie od tego, po której stronie tej relacji dany podmiot się znajduje, powinien mieć świadomość pewnych konsekwencji, jakie się wiążą z trybami restrukturyzacyjnymi, które wynikają z problemów finansowych drugiej strony. Kuba, czy możemy wspólnie traktować sytuację wynajmującego i najemcy pod względem trwałości stosunku najmu? Od strony prawnej, zależy od tego, kto wejdzie w tryb restrukturyzacyjny, można powiedzieć, że są podobieństwa, to znaczy w toku na przykład postępowania sanacyjnego zarządca masy sanacyjnej dysponuje specjalnymi uprawnieniami zezwalającymi na rozwiązywanie umów, których stroną jest dłużnik, nawet w sytuacji, w której na gruncie kontraktowym takie rozwiązanie przedterminowe nie byłoby możliwe, bo w modelowym przypadku mamy umowę najmu na 3, 4, 5 lat na czas określony. Takie są najczęściej zawierane, to znaczy one są chronione na gruncie kodeksu cywilnego poprzez fakt zawarcia na czas oznaczony, wydania i oznaczenia datą pewną. I takie umowy są trwałe. Natomiast w razie ogłoszenia restrukturyzacji, czy to po stronie wynajmującego, czy po stronie najemcy, mamy mechanizm, który pozwala zakończyć taką relację i jakbyś mógł powiedzieć, jak to działa? Zarządca dysponuje uprawnieniem do odstąpienia od umowy. Aby móc skorzystać z takiego uprawnienia, powinien uzyskać zgodę komisarza. Nie jest co do zasady ograniczony zarządca czasowo, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z takiego uprawnienia, chyba że
druga strona relacji kontraktowej zwróci się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy zarządca zamierza z takiego uprawnienia skorzystać, czy nie. Wówczas zarządca ma określony termin na to, żeby podjąć taką decyzję i skorzystać taką umowę przerwać albo jej nie jeśli przerywać. nie skorzysta, to już mamy wtedy pewność z punktu widzenia tej drugiej strony relacji kontraktowej, że z takiego uprawnienia zarządca nie skorzysta. Druga kwestia, jeśli chodzi o pole trwałości umowy najmu, to jest ograniczenie w możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez drugą stronę. Umowy najmu lokalu, gdzie jest prowadzone przedsiębiorstwo przez dłużnika. Nie jest możliwe, nie jest dopuszczalne wypowiedzenie takiej umowy przez drugą stronę bez zgody Rady Wierzycieli. Jeśli nie ma Rady Wierzycieli, to bez zgody sędziego komisarza. Są pewne wątpliwości doktrynalne, kto taką zgodę wydaje w postępowaniu o zatwierdzenie układu, gdzie nie ma ani Rady Wierzycieli, ani sędziego komisarza. Przyjmuje się, że nadzorca układu taką zgodę wydaje. Kuba, a to prowadzenie przedsiębiorstwa, będąc na gruncie przykładu Neonet, tego podmiotu, który ma ponad 300 sklepów, to czy to jest tak, że on w każdym takim sklepie prowadzi to przedsiębiorstwo, tak można powiedzieć? Czy to jest tak, że chodzi, nie wiem, o miejsce, o biuro, w którym ten podmiot ma swoją siedzibę? Jak należy interpretować to postanowienie? Tak należałoby przyjąć, że każda z lokalizacji to jest miejsce prowadzenia działalności, każda z tych lokalizacji ma istotne znaczenie z punktu prowadzonej działalności i w toku postępowania lokale są objęte ochroną z punktu widzenia możliwości wypowiadania umów, przy czym ta ochrona nie jest bezwzględna. Ochrona nie obejmuje przypadków, kiedy wypowiedzenie rozwiązania umowy nastąpiło z powodu niewykonywania przez dłużnika zobowiązań powstałych już po dniu układowym czy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jak również z powodu innych zdarzeń przewidzianych umową bądź prawem, które nastąpiły już w toku postępowania, czyli mamy taką kreskę. To, co się wydarzyło przed dniem układowym, przed dniem otwarcia postępowania, nie może być przyczyną, że kontrahent rozwiązuje umowę. To jest immunitet, o którym rozmawialiśmy, to znaczy te kwestie, które są wstecz od daty ogłoszenia, to jest bardzo ważna data, jak wynika z Twoich słów, Dokładnie. ponieważ jest ona swego rodzaju datą odcięcia. I do tego momentu, jeżeli druga strona była w naruszeniu, no to się nie liczy, przynajmniej przez jakiś czas, jakiejś petryfikacji ulega ta relacja. Natomiast od tej daty trzeba uważać, bo jeżeli potkniemy się po raz kolejny i nie będziemy realizować umowy, to wtedy ta ochrona nie działa, tak? Tak, to się wiąże z taką jedną z naczelnych właśnie idei postępowania restrukturyzacyjnego, że to, co jest przed dniem układowym, przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, jest odcinane swoistą grubą kreską i celem postępowania restrukturyzacyjnego jest właśnie restrukturyzacja tych zobowiązań, które powstały przed tą datą. I kontynuowanie działalności w oparciu o dotychczasowe zasady z pewnymi modyfikacjami wynikającymi z tej chirurgicznej ingerencji, na przykład odstąpienia od wybranych umów najmu, które są złe, bo rozumiem, że tu jest jakieś kryterium ekonomiczne głównie brane pod uwagę. Odchudzenie tej działalności w taki sposób, aby ona mogła być samowystarczalna, samodzielna w przyszłości. Tak, jeśli chodzi o możliwość wcześniejszego rozwiązywania umów najmu, chodzi o odcięcie tych umów, które są niekorzystne z punktu widzenia prowadzenia dalszej działalności, z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celu restrukturyzacyjnego. I taka idea powinna przyświecać. Natomiast warto też właśnie zauważyć, i to się wiąże też z tą regulacją, o której wspomniałem, która jakby wyłącza ochronę przed rozwiązaniem umowy najmu, jeśli chodzi o te okoliczności, które nastąpiły już po otwarciu postępowania. Po otwarciu postępowania dłużnik powinien prowadzić działalność w sposób, w cudzysłowie, zdrowy. Oczywiście z pewną poprawką na to, że jest to podmiot, który jest chory. Który dopiero ma się uleczyć. Natomiast na przykład jeśli chodzi o postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe, utrata możliwości
wykonywania zobowiązań pieniężnych powstałych już po otwarciu postępowania jest jedną z przesłanek ewentualnego umorzenia postępowania, czyli dłużnik co do zasady powinien regulować te zobowiązania, które mu narosną po otwarciu postępowania. Są one inaczej traktowane niż zobowiązania układowe. Kuba, a można w stosunku do takiego podmiotu prowadzić postępowanie egzekucyjne? Bo mam tytuł wykonawczy, no albo mam siódemki i co się wtedy dzieje? Czy mogę dochodzić tych należności od podmiotu będącego w restrukturyzacji w trybie egzekucyjnym? Biorąc pod uwagę dwa najpopularniejsze tryby restrukturyzacji, czyli postępowanie sanacyjne oraz postępowanie o zatwierdzenie układu w wariancie z obwieszczeniem o dniu układowym, obowiązuje zakaz prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Czyli to jest ten immunitet. To jest ten immunitet, który chroni i daje oddech, daje możliwość złapania płynności finansowej, mówiąc bardzo kolokwialnie, i dalszego działania. Natomiast tutaj pewien niuans, który też może być interesujący, moim zdaniem jest interesujący z punktu widzenia stron umowy najmu. Trzeba popatrzeć, trzeba mieć na uwadze treść tej regulacji ustanawiającej immunitet egzekucyjny. Chodzi o egzekucję, tak jak powiedziałem, z majątku dłużnika, z majątku z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej czy majątku dłużnika w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Natomiast immunitet egzekucyjny nie rozciąga się na przykład na kwestię egzekucji zmierzającej do opróżnienia lokalu. Czym innym jest, Kuba, zaspokajanie się z majątku upadłego, a czym innym jest usunięcie dłużnika w restrukturyzacji z lokalu, który nie jest jego. Bo to nie jest jego lokal, w sensie nie jest jego majątek. Oczywiście, tak z punktu takiego widzenia może bardzo przyziemnego, mamy w pamięci, że przecież w tym lokalu znajdują się ruchomości tego dłużnika, w tym lokalu znajduje się majątek ruchomy, z którym coś trzeba zrobić w przypadku takiego opróżnienia lokalu i czy to przypadkiem w tym momencie nie wchodzimy na grunt egzekucji z majątku tego restrukturyzującego się dłużnika. Przyjmuje się, ja się z tym poglądem zgadzam, że nie, że usunięcie, nawet w przypadku braku dobrowolnego odbioru tych ruchomości przez dłużnika, usunięcie tych przedmiotów z lokalu, no nie jest egzekucją zmagazynowanie ich z tych ruchomości. Dokładnie, bo egzekucja nie zmierza do zaspokojenia się z wartości tego majątku. One są odbieralne, można je zabrać, czyli ten restrukturyzowany podmiot może je przejąć i sprzedawać je w innym miejscu, jeżeli mowa jest o działalności sprzedażowej. Dokładnie, a jeśli nie zabiera ich dobrowolnie, to czyni to na własne ryzyko. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Dokładnie. Kuba, ostatnia kwestia, dzisiaj ostatnie pytanie. A gdybyś był uprzejmy przedstawić specyfikę płatności, czyli chodzi o strumień pieniędzy. Najemca płaci czynsz do wynajmującego, najemca jest w restrukturyzacji. Jak to wpływa na płatność czynszu? Gdybyś mógł krótko przedstawić tę sytuację. Najemca po otwarciu restrukturyzacji powinien w dalszym ciągu płacić czynsz, czy powinien wznowić płacenie czynszu, jeśli tego wcześniej nie wykonywał. Bo zazwyczaj jest jakaś przerwa w tych płatnościach, która to przerwa prowadzi w ogóle do całego tego stanu restrukturyzacji. Układem są objęte te należności narosłe do momentu zero, czyli jeśli przez 2 miesiące na przykład czynsz nie był uiszczany, te zobowiązania wchodzą do układu. To jest ta data tego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli do tej daty jest to odcięcie, natomiast te należności z tytułu czynszu wchodzą są restrukturyzowane, natomiast te do przodu należności? Te do przodu należności powinny być płacone przez dłużnika na zwykłych zasadach. Brak uiszczenia tych płatności może po pierwsze świadczyć o tym, że restrukturyzacja jest niecelowa, bądź też na przykład, że dłużnik nie będzie w stanie wykonać układu. Oczywiście w zależności od tego, jaka jest skala tych nieopłacanych należności. Natomiast to, co jest objęte układem, dłużnik ma możliwość niepłacenia tych zobowiązań, nie można od niego przymusowo egzekwować spłaty tych zobowiązań. To jest objęte układem i w ramach już propozycji układowych różne modyfikacje odnośnie tych zobowiązań mogą być proponowane przez dłużnika. Czyli zasada jest taka, do daty otwarcia restrukturyzacji
wszelkie należności wchodzą do postępowania restrukturyzacyjnego. To znaczy one stanowią tę masę i będą zaspokajane później. To jest zasada. Należności od tej daty ogłoszenia są należnościami, które powinny być regulowane przez dłużnika, a ich nieregulowanie prowadzi czy może prowadzić do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, bo jest przesłanką do uznania, że nie ma ono sensu. Bądź jeśli to jest na szerszą skalę, to może prowadzić do odmowy zatwierdzenia układu. Mówię tutaj co do zasady, jeśli chodzi o te zobowiązania powstałe do daty 0, do daty wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ na przykład jeśli wierzytelność jest zabezpieczona rzeczowo, zastaw rejestrowy, hipoteka na majątku dłużnika, to do tego poziomu, w jakim wierzytelność znajduje pokrycie wartości szczytu zabezpieczenia, nie jest objęta układem. Chyba że wierzyciel wyrazi zgodę. Jasne. Natomiast jest też tak, że mimo obowiązku zapłaty tych należności do przodu, ich nieregulowanie nie da powodu do prowadzenia egzekucji w stosunku do tego podmiotu. On nadal jest chroniony, czy tak? W postępowaniu sanacyjnym i w postępowaniu o zatwierdzenie układu w wariancie z obwieszczeniem o dniu układowym, tak, dłużnik ma ochronę, nie można przymusowo egzekwować od niego tych należności. Zakaz egzekucji nie rozróżnia, czy chodzi o egzekucję zobowiązań powstałych przed czy po dniu układowym. Tyle na dziś. Kuba, bardzo dziękuję za rozmowę. Jak zwykle było bardzo merytorycznie i bardzo ciekawie. Te zagadnienia nie są proste i są zniuansowane tak, jak zniuansowane są te 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Natomiast myślę, że ideę udało nam się Ci się przedstawić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję również za wysłuchanie tego odcinka, za obejrzenie go. Zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka z Kubą, w ramach którego omówiliśmy generalne zasady postępowania restrukturyzacyjnego i do obejrzenia kolejnego odcinka, który wkrótce ukaże się na kanale Studio Gesell. Bardzo dziękuję.